Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy zawsze o tym myślicie rano, kiedy się budzicie, że to jest cud, że jest kolejny dzień, że się obudziliśmy i że mamy kolejny dzień na to, żeby przeżyć fantastyczne życie. A to znaczy, że to jest wystarczający powód do tego, żeby po prostu z całych sił zakrzyknąć: Good morning, Vietnam! Moi kochani, witam was bardzo serdecznie w połowie kolejnego tygodnia naszego życia, w środę, a to znaczy, że połówka fantastycznych rzeczy już za nami, połówka jeszcze przed nami. To będzie, jeśli tylko oczywiście tak będziecie chcieli zrobić, fantastyczny kolejny dzień waszego życia. Moi drodzy, na początek oczywiście, tak jak zawsze, rozbudzajko, popychaczo, taczko, coś tam, czyli w sensie filmik, który ma wam chociaż dać odrobinę jakiegoś takiego dobrego poczucia humoru i popatrzenia z dystansem na siebie. Kochani, życie się posuwa do przodu i oczywiście można się posuwać do przodu energicznie, z mocą i w ogóle jak spychacz, no i też można się wlec straszliwie. Ta dwójka dzieci reprezentuje dwa odmienne sposoby podejścia do tego wspomnianego przeze mnie tematu. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. Nie wiem, jak wygląda wasze życie i wasz dzisiejszy poranek, czy jesteście bardziej podobni do tej dziewczynki, że się ledwo poruszacie, czy też jesteście jak ten dzieciak, który po prostu z energią ma zamiar zdobyć świat, zjeżdżając ze schodów, ale jakby nie było, to oczywiście o tym będzie dzisiejszy cytat i dzisiejsze zdanie, bardzo długi cytat, też myślę dosyć ważnej postaci. Może wam najpierw to zdanie po prostu zacytuję, żebyście zobaczyli, z czym będziemy się dzisiaj mierzyć. Jeśli nie możesz lecieć, biegnij. Jeśli nie możesz biec, idź. Jeśli nie możesz iść, czołgaj się. Ale bez względu na wszystko, posuwaj się do przodu. Moi drodzy, to jest zdanie wypowiedziane przez człowieka, który, myślę, miał pełne prawo do powiedzenia tego, co powiedział, bo jest to zdanie Martina Luthera Kinga, czyli człowieka, który rzeczywiście parł do przodu i też, no, można w pewien sposób powiedzieć, że oddał życie za to, że parł do przodu. Moi drodzy, co to jest za zdanie? To jest zdanie, które oczywiście nam się tu już pojawiało wielokrotnie w naszej porannej serii, czyli zdanie o pewnego rodzaju niepoddawaniu się i wytrwałości. Mnie się w tym zdaniu bardzo podoba taka godność niezwiązana z, jak powiem, z aktualnymi możliwościami twojego życia. Pewnie, że byłoby super w życiu, gdybyśmy mogli po prostu życie po prostu przefrunąć na skrzydłach mocy, przefrunąć na skrzydłach siły, żeby się działy niezwykłe rzeczy i żebyśmy nigdy nie upadali. Tak nie będzie. Pewnie, że byłoby super, gdybyśmy mogli pobiec przez życie, nie zatrzymując się, nie człapiąc. Pewnie, że jak już tak nie możemy, byłoby super, żebyśmy dumnie kroczyli. Ale mnie się najbardziej w tym zbiorze zdań podoba, że nawet jeżeli już nie możesz iść, to się czołgaj. I my oczywiście traktujemy takie sytuacje, kiedy już nam brakuje sił, kiedy nam po prostu wszystko opada, kiedy nie mamy już mocy, kiedy już po prostu chcemy zrezygnować i kiedy się po prostu ledwo jakoś tam czołgając po prostu ciągniemy do tego, co mamy robić, że to są jakieś takie momenty uwłaczające naszemu życiu. Nie! Otóż nie! I oczywiście, jeżeli możesz, leć, jeżeli możesz, biegnij, jeżeli możesz, idź, ale jeżeli nie możesz, to nie poddawaj się, nie stawaj w miejscu, nie trwaj w jakimś maraźmie tego, w czym jesteś, tylko posuwaj się nawet mozolnie czołgając się, ale posuwaj się do przodu. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, w środku tego tygodnia, zadali sobie pytanie, gdzie są te miejsca, gdzieśmy już po prostu spoczęli. Nie te miejsca, gdzie nam idzie ciężko, bo to są w porządku miejsca. Nie te miejsca, gdzie po prostu się męczymy okropecznie, ale jakoś jeszcze się posuwamy do przodu, bo to są w porządku miejsca. Tylko te miejsca, gdzie się po prostu już rozłożyliście, gdzie leżycie, kwiczycie i już się nawet nie ruszacie. Wbrew pozorom, mówiłem to już 1000 razy w różnych konferencjach, pozycja leżąca, chociaż boli, to jest najlepsza pozycja świata. Pozycja leżąca, czyli pozycja człowieka, który mówi: rozłożyło mnie totalnie i się nie ruszę, bo już nie mam sił, wbrew pozorom jest bardzo wygodną pozycją. To jest lenistwo. Nie bądź leniem! Ja wiem, ale powiesz, że ojciec nie rozumie, w jak jestem w trudnej sytuacji. Tak, pewnie nie rozumiem, bo nie żyję w twoim życiu. I dlatego ośmielam ci się powiedzieć bezczelnie: nie! Nie lecz tam! Możesz! Podnieś się na rękach. Jak nawet nie możesz biec albo lecieć, to się poczołgaj do czegoś, co sprawi, że po prostu wyjdziesz z tego bagnistego miejsca, w którym jesteś. Mówiąc krótko, koniec leżenia, nie ma więcej leżakowania. Jak byliście w przedszkolu, to było leżakowanie, teraz leżakowanie się skończyło. Środa jest ostatnim dniem w twoim życiu, kiedy leżakujesz. Żyj!
Słuchajcie, siedzę w jakiejś takiej po prostu strasznej pozycji, bo między łóżkiem tu a oknem mam tyle. I po prostu nogi mam gdzieś podwinięte pode mnie, ledwo w ogóle trzymam, ale muszę jeszcze nagrać parę odcinków, żeby wam to wszystko tam na przyszłość nadrobić. Kochani, nawet taka niewygodna pozycja nie ma znaczenia, dlatego że można robić niezwykłe rzeczy, takie jakie robię teraz. Więc pamiętajcie, nie ma sytuacji, w której nie możecie pójść dalej. To powiedziałem ja, Adam Szustak, i jestem pełen świadomości tego, co mówię. Kochani, tyle na dzisiaj. Widzimy się jutro, jak mam nadzieję, o 6 rano w 6 serii, w sensie serii 6 rano. Dobrego dnia, do zobaczenia, pa!